Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytanie roczne na 2026 rok i tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię i główne wydarzenia tego roku, co ma szansę przyjść, pojawić się dla Was, co odchodzi do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w nowym roku. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, no i oczywiście czytań miesięcznych na poszczególne miesiące. Raki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten rok, na 2026. Tutaj jest dwójka mieczy. To bardzo ciekawe, bo ona tutaj kojarzyłaby mi się z zaznaczaniem granic i z odcinaniem się od najprawdopodobniej tego, co jest trudne, od tego, co już nie służy. Co do Was przychodzi? Kto do Was przychodzi? Jakie są główne wydarzenia? A tutaj z kolei jest król monet i bardzo dobrze, bo monety są związane ze stabilizacją, ale też od razu powiem, że król monet to byk, panna lub koziorożec. Co odchodzi do przeszłości? A do przeszłości odchodzi królowa buław i może to być, słuchajcie, apodyktyczna osoba, która lubi rządzić, przewodzić i wywierać na Was wpływ. Więc nie ukrywam, że część z Was ma szansę wykaraskać się z trudnych związków bądź z trudnych relacji, bo oczywiście wcale nie musi chodzić tylko i wyłącznie o związki romantyczne. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako as kielichów i pięknie. Słuchajcie, zwłaszcza dla singli, no mam wrażenie, że jest tutaj szansa na miłość, na nową relację, na zakochanie się i nie są to czytania miłosne, do nich przejdziemy później, więc koniecznie sprawdzajcie, ale na pewno jakiś inny scenariusz też się pokaże. Jaka będzie dla Was rada? Tutaj w radzie jest ósemka mieczy, karta związana z kolei z autosabotażem i no, jest ewidentnie coś, co Was stopuje i blokuje i należy to pokonać. Oczywiście, że tak. Czego raczej nie robić, czego unikać. Unikać króla buław z kolei to jest bardzo zastanawiające, dlatego że zobaczcie, macie i króla, i królową buław i może to być para, a z przełożenia, zerknijmy, z przełożenia jest trójka monet. Myślę, że całkiem fajnie nam się to wszystko zawiązało. Czy widzę tutaj nowy etap? Myślę, że jak najbardziej. I czy chodzi tutaj o związek, czy o relację, to już na razie nie będę wymyślać. Ale pojawiło się przede wszystkim sporo buław i mieczy. I tutaj mam wrażenie, że w tym roku będą działania pomiędzy, czy decyzje do podjęcia. I tak jakby to będzie wszystko rozgrywało się pomiędzy rozumem a sercem, impulsywnością, emocjami. I zobaczcie, z przełożenia jest dla Was trójka monet i ta karta jak najbardziej sugeruje budowanie silnych, solidnych, nowych fundamentów i wszystko to, co jest zbudowane na piasku, na słabych fundamentach, na słabych podwalinach, to Was to po prostu nie interesuje i najprawdopodobniej to zostawiacie. Jesteście gotowi rozpocząć na nowo coś, czy to jest praca, czy to jest uczelnia, szkoła, ale tym razem z zupełnie innym podejściem. Trójka monet jak najbardziej też sugeruje, słuchajcie, podpisanie umowy, zawarcie z kimś kontaktu, zawarcie z kimś paktu, unii,
a nie kontaktu. I teraz tak, jeśli na przykład powiedzmy, do tej pory były jakieś spory a propos alimentów, a propos przyznania wam czegoś, co wam się należy, a propos na przykład zaległych pieniędzy czy spadków, to tutaj wychodzi na to, że jesteście w stanie się pogodzić, podpisać ugodę i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, w ogólnej energii jest z kolei dwójka mieczy i ona pokazuje postać, która ma tutaj miecze skrzyżowane na ramionach i ma zasłonięte oczy, więc ona się od czegoś odgradza, ona czegoś nie widzi. I o co tutaj chodzi, że w tym roku niewątpliwie wybieracie nowe i odcinacie się od tego, co jest dla was trudne, nieistotne, dalej wam nie służy i z tego, co widzę, są to bardzo świadome wybory. Nie na tej zasadzie, że powiedzmy, moje życie pokierowało mnie w ten sposób, więc ja tam idę. Czy na przykład idę z prądem rzeki. Czy na przykład powiedzmy, znajomy zaproponował mi pracę, no to ja tam pójdę, mimo że za bardzo nie jestem do tego przekonany. Tutaj wręcz przeciwnie. Właśnie te wybory, decyzje mają wynikać ze środka, z was samych, a nie dlatego, że ktoś podszepnął czy podpowiedział. I niewątpliwie też widzę, że jest to rok mierzenia się z czymś, co ostatnio było spychane na dalszy plan, czy powiedzmy było udawanie, że się tego nie widzi. Tutaj przychodzi do was król monet, bardzo taki, słuchajcie, spełniony, bardzo czujący się tak jakby swobodnie i świadomie w swoim życiu. I to niewątpliwie też jest karta osiągnięcia wielkiego komfortu. Czyli jeśli rzeczywiście coś tutaj będzie podpisane, czy nowa umowa, czy nowy kredyt, czy ktoś podejmie decyzję o tym, żeby na przykład budować dom lub zebrać pieniądze i przeznaczyć je na swoją, czy czyjąś edukację, jak najbardziej to przyniesie wam dużo takiej satysfakcji, komfortu, poczucia, że mogłem sobie zaufać, podjąłem świetną decyzję i tego się trzymam. Jeśli chodzi o króla monet i trójkę monet, to też widzę jedną sytuację. Tutaj widzę pojawienie się egoizmu. Ale takiego egoizmu nie na zasadzie, że tutaj zadzieram nosa po prostu do góry, czy słuchajcie, idę po prostu z takim od razu negatywnym nastawieniem do wszystkich, bo ja jestem najlepszy. Absolutnie nie. Tutaj wybieracie coś, co jest dla was istotne, coś, co ma wam przynieść rezultaty, a nie tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś tego oczekuje od was. Czyli tutaj tak jakby przekierowujecie się na wewnątrz, tak jakby od siebie do wewnątrz, do wewnątrz siebie. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. I teraz tak, do przeszłości odchodzi królowa buław i tutaj w negatywie mogłaby być postacią, która was stopuje, ogranicza, jest taka bardzo apodyktyczna, lubi rządzić, lubi wywierać wpływ i wychodzi na to, że od takiej się odgradzacie. I to może być jak najbardziej na przykład, nie wiem, matka lub ojciec, osoby, które na przykład mówią wam, co macie robić w życiu. Być może jeśli chodzi o toksycznego przyjaciela lub partnera, też tutaj widzę, że jest odgrodzenie się od takiej osoby, ale nie dlatego, że powiedzmy coś strasznego się stało, tylko po prostu wy podejmujecie świadomą decyzję o inwestowaniu w siebie, w swój rozwój i w budowanie czegoś nowego na solidnych, mocnych fundamentach, bo tylko wtedy wam się uda. Tutaj, jeśli chodzi na przykład powiedzmy o trening silnej woli, to trening siły woli, to jak najbardziej na tym się skupiacie i też wychodzicie z założenia, że jeśli na przykład ostatnio, w poprzednim roku nie udało wam się osiągnąć konkretnych wyników badań czy upragnionej sylwetki, to po prostu próbujecie tym razem z innej strony, a nie na zasadzie, że poddaję się, nigdy mi się nie uda. Momento. I teraz tak. Wy pokazujecie się jako
As kielichów. Przepiękna karta, zwłaszcza w tej talii, mówiąca o nowym początku, jeśli chodzi o miłość, uczucia, emocje. I teraz tak. Między innymi dlatego powiedziałem wcześniej, że jesteście w stanie się z kimś tutaj dogadać. Być może polubownie. Tutaj tak jakby w cudzysłowie załatwić sprawę. Zrobić tak, żeby nie było poszkodowanych. Nie ukrywam, że to też jest czas godzenia się i budowania znajomości, czy w ogóle relacji. I teraz tak, wcale nie chodzi mi po prostu o budowanie relacji na nowo z kimś, kto jest toksyczny, albo jakiejś ekshumacji z kimś z przeszłości, tylko raczej budowanie relacji z osobami, które naprawdę się starają i czujecie, że jest wam to potrzebne. Z głową. As kielichów dla singli mówi, że niewątpliwie jest u części z was nowa relacja, nowa miłość, ale to więcej będzie w czytaniach miłosnych. Tutaj nie wiem, czy słuchać w tle karetkę pogotowia, pewnie na potwierdzenie. Słuchajcie, widzę pewnego rodzaju emocjonalny reset u raków, bo tutaj tak naprawdę jakieś sprawy tak pokierujecie, że nawet wam się to nie wydaje, nawet nie możecie, nawet tego nie przypuszczacie, ale one bardzo zupełnie zmienią waszą percepcję postrzegania rzeczywistości. I słuchajcie, w Radzie jest 8 mieczy, autosabotaż, podkopywanie siebie. To jest takie poczucie, że nic wam nie wychodzi i nawet już nie będziecie próbować niczego od nowa. I tutaj macie pracować nad wewnętrznym krytykiem, nad autosabotażem, nad osobami i relacjami, które was tak naprawdę nie rozwijają, tylko raczej trzymają was w jednym miejscu. Tutaj też widzę, że jeśli chodzi o sytuacje, które wydają się bez wyjścia, tutaj jest powiedziane, że zawsze jest jakieś wyjście i należy wreszcie je wybrać. Należy wreszcie spróbować, bo nie ma sensu tkwić w czymś, co już od lat, od dawna wam nie służy. Jeśli chodzi o pewnego rodzaju psychoterapię, o psychologów, o spotkania w grupach, to jak najbardziej też jest to czas na to, aby właśnie tutaj popracować nad swoimi wewnętrznymi cieniami, demonami, dlatego że daleko nie zajdziecie, jak będziecie sobie zawsze umniejszać i pozwalać innym na to, żeby mówili wam, jacy jesteście i kim jesteście. Słuchajcie. Czego nie robić, czego unikać, i tutaj jest król buław. I słuchajcie, to jest właśnie, ja bym powiedział, taka wasza wewnętrzna siła, która jest do wzmocnienia w tym roku. I tutaj, niewątpliwie należy uwierzyć na nowo w siebie i w swoje możliwości. I tutaj nie chodzi mi o takie banalne, słowa pod tytułem, uśmiechaj się i myśl pozytywnie. Bardziej chodzi o czyny, które mają do tego prowadzić. I na przykład powiedzmy, stawiajcie sobie małe cele. Jeśli będziecie je wykonywać, ich dotrzymywać, to wzmocni się wasza pewność siebie, bo mogę sobie zaufać, zrobiłem to. Wchodzę od tygodnia powiedzmy na 2. piętro, na przykład po schodach. Albo od tygodnia nie jem słodyczy, super, idę dalej. Próbuję przez miesiąc. Małymi krokami do większych celów. Tutaj zdecydowanie trzeba z pewnością siebie też, słuchajcie, starać się o te sprawy, które wymagają naprawienia. A propos na przykład alimentów, a propos spadków. I niewątpliwie wypadałoby tego nie zostawiać. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego roku. Sprawdzajcie czytania miesięczne oraz na nowy rok numerologiczny, które gdzieś tutaj podlinkuję. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo wtedy pomoże mi to w rozwoju go. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.